Dziś prosty sernik z truskawkami, czyli przepis krok po kroku na przepyszny i prosty sernik na zimno. Szybki w przygotowaniu, składniki wystarczy tylko zagotować. Niezbyt słodki, o gładkiej, kremowej konsystencji. Można zrobić go również na biszkopcie. Masło podgrzewaj na małym ogniu do całkowitego rozpuszczenia. Następnie dodaj cukier i cukier waniliowy i całość podgrzewaj na wolnym ogniu do momentu, aż cukier się całkowicie rozpuści i wszystkie składniki się połączą. Gdy tak się stanie, dodaj twaróg. Ja użyłam tutaj 1 kg sera sernikowego mielonego z wiaderka. Wzięłam pierwszy twaróg z brzegu, nie wybierałam jakoś specjalnie. Oczywiście im lepszej jakości twaróg, tym całość będzie smaczniejsza, ale mój sernik pomimo średniej jakości twarogu wyszedł i tak przepyszny. I teraz podgrzewając, mieszaj do powstania jednolitej masy. Całość podgrzewaj na wolnym ogniu bez gotowania. Następnie, kontynuując podgrzewanie, dodaj jajka i wszystko od razu sprawnie wymieszaj. Najlepiej trzepaczką lub rózgą, bo wtedy jajka połączą się sprawnie z masą, zanim zdążą się ściąć. Całość podgrzewaj na wolnym ogniu, mieszając od czasu do czasu, aby masa się nie przypaliła. A w międzyczasie 2 budynie śmietankowe bez cukru wymieszaj dokładnie w zimnym mleku i od razu wlej do gorącej masy. Całość zagotuj, mieszając ciągle. Masa na tym etapie zgęstnieje do konsystencji budyniu i niemieszana może bardzo łatwo się przypalić. Kiedy całość się zagotuje, wyłącz ogień i całość odstaw na blat. W kolejnym kroku dno przygotowanej blaszki wyłóż herbatnikami. U mnie jest to blacha i jeszcze dla odmiany tym razem wziąłam wysoki rant, ponieważ nie byłam pewna, jak wysokie ostatecznie wyjdzie ciasto. Jak się finalnie okazało, nie wyszło mocno ponad brzegi blachy, więc rant był całkowicie nadmiarowy. Tak naprawdę można ciasto zrobić również w zwykłej blaszce, takiej jak moja. Na herbatniki wykładam połowę gorącej masy serowej i całość rozsmarowuję równo. Na masie układam drugą warstwę herbatników, a później całą resztę kremu. Wszystko wyrównuję i odstawiam na blat, aby krem wystygł. Ciepłego ciasta nie wstawiamy do lodówki. Jeśli blacha będzie już chłodna, a galaretka na wierzch jeszcze się nie zetnie, wtedy blachę wstawiam do lodówki, aby ciasto się schłodziło do czasu, gdy galaretka będzie gotowa. I na koniec 2 galaretki truskawkowe, 2 łyżeczki żelatyny i całość zalewam 1 litrem gorącej wody. Mieszam do całkowitego rozpuszczenia i odstawiam galaretkę do stężenia. Kiedy galaretka zacznie tężeć, na wierzch ciasta ułóż pokrojone truskawki. Jeśli używasz owoców mrożonych, nie rozmrażaj ich wcześniej, zamrożone układaj na cieście i na owoce wykładaj etapami galaretkę. Aby wierzch galaretki był idealnie gładki, zostawiam sobie na dnie miski nieco galaretki. Ciasto wkładam na 15 minut do lodówki, aby galaretka na nim stężała, a później tę galaretkę w misce rozpuszczam całkowicie, tak aby była płynna i po łyżce rozprowadzam na wierzchu ciasta. Gotowe ciasto wstawiam do lodówki na minimum kilka godzin, ale oczywiście zawsze najlepiej jest zostawić je na całą noc. Potem można kroić smacznego. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. W każdej z nich są najlepsze, sprawdzone również przez Was przepisy na ciasta i inne słodkie wypieki. Do każdego przepisu są zdjęcia, dokładny opis przygotowania oraz film pokazujący wykonanie ciasta krok po kroku. Kup pakiet już teraz w promocyjnej cenie na sklep.orchideli.com. Zapraszam.